Każdy z nas, kto współzawodniczy, kto ściga się na torach wyścigowych, kto bierze udział w całym tym przedsięwzięciu, jakim są wyścigi samochodowe, marzy o takim dniu, kiedy przyjedzie na jakieś zawody i po raz pierwszy w życiu po prostu pozamiata. Intake. Compression. Power. Exhaust. Intake. Compression. Power. Brno to mój absolutnie ulubiony tor. To miejsce, w którym czuję się jak w domu. Wiele lat mówiłem, że to Tor Poznań jest takim domem dla mnie torowym. Dopóki pierwszy raz nie pojechałem na Brno, dopóki nie spędziłem tam już kilku eventów wyścigowych. Jest to tor, na którym czuję się jak ryba w wodzie. Nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego. Spędziłem wiele godzin na symulatorze, zanim pierwszy raz tam pojechałem. Łączą mnie z tym miejscem świetne jakieś wspomnienia. Mam samochód oparty o pakiet aero, który konkretnie na tym torze, tak szybkim, działa wyjątkowo dobrze i jestem w stanie te bardzo długie, bardzo szybkie zakręty jechać, utrzymując bardzo wysoką prędkość. Więc jazda na Brnie sprawia mi frajdę, czuję się tam mocny, czuję, że wiem co robię i każdy kolejny powrót na Brno to są dla mnie wyścigi z uśmiechem na ustach. Przed nami runda w astronomicznym upale, 33-35 stopni, topiący się asfalt. Dla samochodu z kompresorem może to być ogromna bariera i ten samochód może nie dowozić. Całe szczęście od początku sezonu mój samochód miał ograniczoną moc i tak naprawdę mniejszą niż deklarowana, ponieważ bałem się, czy silnik przeżyje. Chciałem sprawdzić, czy ten setup będzie w stanie przejeździć te wszystkie zawody. Jestem już po kilku rundach wyścigowych, po wielu wyjazdach, wiem, że da sobie radę. Podejmujemy decyzję o wjechaniu na hamownię i wraz z katodem, który od początku stroił moje auto i instalował w nim elektronikę, podejmujemy decyzję o dołożeniu koksu do absolutnych granic, na jakie pozwala mi moja klasa. Hamownia trafia nam się w takim samym upale, w jakim będzie tor. Także przygotowujemy auto w 30 stopniach. To w połączeniu z zejściem z wagi, które zrobiliśmy jeszcze przed Silesią, musi dowieść wyniki i nie widzę innej opcji na Brnie, jak powrót do domu z podium w ręku. Taktyka zakładała, że trzeba dowieść jak najlepszy czas nad ranem, przed 12, póki jeszcze nie będzie astronomicznego upału. Wyjeżdżam od razu na świeżych oponach. Praktycznie od pierwszej sesji wychodzę na ogromne prowadzenie nad całą moją konkurencję. Przewaga, którą buduję z każdą kolejną sesją, pomimo rosnącego upału, tylko się zwiększa, a ja jestem tylko coraz bardziej utwierdzony i zarazem pozytywnie zaskoczony. Wszystko wskazywało na to, że po raz pierwszy do domu przywiozę P1. Po 4 sesjach jazdy, kiedy w zasadzie deklasacja konkurencji miała już dobre kilka sekund, dzieje się coś, co czułem, że stanie się wcześniej czy później i co było tylko kwestią czasu, jak tylko spuścisz komuś łomot. Konkurencja protestuje mnie i mój samochód, jestem wrzucany na wagi, mój samochód zostaje zważony.
raz pierwszy, to mnie ktoś podrypie. No ale Oni próbują coś ugrać. oni coś tam robią, dziubią przy autach. No co, że przeniosą Michała do innej klasy? Nie przeniosą mnie do innej klasy. Bo widzisz, na Lausitz miałem tak, że miałem skrzynię. Wcale nie przyspieszyłem jakoś niesamowicie, bo na czasie było to 4 sekundy szybciej, ale myślałem, że będzie 7 sekund szybciej, nie? Problemem były cały czas temperatury i ja nareszcie rozwikłałem temat temperatur. Mamy nareszcie tak, że ja mogę 2 kółka pomiarowe zrobić bombą, a do tej pory cały sezon był taki, że ja maksymalnie jedno kółko i to jedno kółko kończyłem już na wszystkich możliwych warningach, kurwa, na zasadzie umrzesz i twój silnik z tobą też, nie? Inaczej jedziesz samochodem, jak wiesz, że możesz go orać, tak jak w zeszłym sezonie jeździłem, że było cały czas od nim, nie? Nie, no nie mogą mnie przenieść, ja On się wchodzi wszystko ten, zgadza, wiesz, no. auto jest przygotowany do tej klasy i ma wagę do tej klasy, więc nie ma opcji, że mnie przenieśli. Mnie nie obchodzi bycie trzecie dzisiaj na zawodach, nie? Ja jeszcze sezon. Mnie interesuje punktacja w całym sezonie. Dzisiaj są kluczowe punkty do tabeli w sezonie, nie? I tu ich boję, nie? Nie wiem, no oni mają dla mnie, nie wiem, jakieś mega dziwne, nie? Bo to oni są zawsze byli szybsi ode mnie, ale już na Silesii było widać, że już nie wiadomo, nie? Nie dziwię się, każdy przeżywa porażkę na swój sposób. Całe szczęście zjeżdżam z wagi jakby zgodnie z tym, co zadeklarowałem na początku sezonu, jak i przed tą rundą i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że mój samochód spełnia zasady regulaminu. Ja się mega cieszę, że udało mi się tego dnia naprawdę pokazać, na co mnie stać, pokazać, na co stać mój samochód. To ma 1360 kg i minus 30 litrów paliwa. Robi ten czas jak ma 7 sekund. No ale już jest tak, że tak jak oni na torach takich jak Tor Poznań, gdzie jedziesz głównie jajcami i niską wagą, to oni będą szybsi, nie? Ale na torach takich jak no, gdzie jedziesz mocą i aerodociskiem, no to już inaczej. Myślę, że błędy, jakie popełniła konkurencja, to przede wszystkim dobór opon. Ja jako jedyny zawodnik w mojej klasie jeżdżę na semi-slicku, wynika to właśnie z przelicznika. Gdybym założył pełny slick wyścigowy, wskoczyłbym do klasy wyżej. Ja z racji na moją moc mogę jeździć tylko i wyłącznie na semi-slicku, podczas gdy cała konkurencja jeździ na miękkim, pełnym slicku wyścigowym. Najczęściej używają używanych opon.
Ja jadę na oponie Federala, która uchodzi za oponę ciężką, ale za oponę niesamowicie wytrzymałą. I ten Federal tego dnia na tych warunkach właśnie dał maksymalny możliwy performance, maksymalne osiągi. Wierzę, że moje fenomenalne czasy tego dnia wynikają w dużej mierze z tego, jak zachowywała się ta opona, ponieważ praktycznie całej konkurencji tego dnia płynęły opony i jak spojrzeliśmy na tabelę wyników klasy wyżej, gdzie były auta o 100 koni szybsze, okazuje się, że gdybym tego dnia startował w klasie oczko wyżej, to tam też byłbym na podium. Świetnie przygotowany samochód, świetnie zrobiona mapa paliwa, bardzo dobrze dobrane nowe opony. To wszystko dało po prostu świetny wynik. Ja miałem fenomenalny dzień, w żaden sposób nie przeszkadzał mi upał. Po raz pierwszy czułem się totalnie jak ryba w wodzie i po raz pierwszy miałem tą satysfakcję z ogromnego spuszczenia łomotu całej konkurencji. Z Brna wróciłem do domu z moją życiówką 2:22, to już naprawdę fenomenalny czas jak na taki upał. Bardzo się z tego cieszę. Czuję, że mój samochód jest niesamowicie szybki w tym momencie i że jest przygotowany do walki o podium na koniec sezonu. Został też zważony, żeby nie było, został zgłoszony do zważenia, pewnie przez któryś z konkurentów. Zbieram bardzo cenne punkty za pierwsze miejsce. Przede mną ostatnie 2 eventy w ciągu sezonu, czyli Tor Poznań oraz finał sezonu na torze Most. W tym momencie zaczynam zdawać sobie sprawę, że dojście do podium jest możliwe, ale żeby to zrobić, przede mną jeszcze 2 rundy. Na obu tych rundach muszę dowieść podia.